Cześć, witajcie, Paweł Lemański, portal muzykuj.com wam się kłania. Nux NTK 61. To jest klawiatura, której chyba do tej pory nikt się nie spodziewał. Dlaczego? Dlatego, że prym wiedzie Native Instruments oraz Arturia, a tutaj NTK 61. Czy znajdzie miejsce? Uważam, że tak. A dlaczego? Po pierwsze, ta klawiatura posiada 9 suwaków. Po drugie, mamy 8 potencjometrów. Po trzecie, mamy 8 dynamicznych padów. Oczywiście, jeśli zmienimy pad z A na B, no to mamy 16 padów. Dodatkowo klawiatura dynamiczna z Aftertouch, obsługa, w zasadzie pełna obsługa DAW. Możemy pisać automatykę, możemy sterować paskiem transportu, przewijać sobie w lewo, w prawo. Jasne, pitch bender, modulacja, wszystko jest, ale to, co się dzieje po prawej stronie, to jest naprawdę hit. Dlatego, że po prawej stronie ja mam gładzik zaczerpnięty z laptopa, a więc jeśli pracujesz na komputerze stacjonarnym, bądź nawet i laptopie, to możesz sobie myszką sterować. Wszystko tutaj z pozycji, nie musisz sięgać do góry, bo wiemy, że chcielibyśmy mieć wszystko pod ręką, czyli ja sobie gram i nie chcę nurkować gdzieś do góry po myszkę, bo zawsze ten fragment gdzieś tu jest bardzo niewygodny. Tutaj jestem w stanie sterować moim programem do nagrywania, obsługiwać prawy przycisk, lewy przycisk, wszystko jest. Tym długim wstępem zapraszam do testu. Zauważcie, że mogę sterować sobie moim programem z pozycji tego magicznego przycisku, ale jeśli chcielibyśmy sterować kilkoma instrumentami na raz, to zobaczcie, jak to można łatwo zrobić. Wystarczy, że przyciszę wszystko. Pierwszy suwak. Nie dość, że mam głośności ustawione tu, to jeszcze mam dodatkowe kontrolery. To urządzenie, czyli Nux NTK 61, eliminuje posiadanie takich kontrolerów, jak chociażby Korg Nano Control. Zobaczcie, też mam mini suwaki. Pewnie, tutaj mam przyciski solo i mute, tutaj technicznie tego nie mam, ale również mam te kontrolery. A więc jeśli nie potrzebujemy wyciszania przyciskami, no to mogę wyciszyć w ten sposób, suwakiem. Mam jeszcze dodatkowe pady, które mogę zaprogramować dzięki edytorowi albo jako komunikaty MIDI, albo jako komunikaty Control Change, a więc również mogą mi wyciszać poszczególne elementy. To jest naprawdę dobre, ale do padów wrócimy. Powiedzmy sobie nieco o klawiaturze. Klawiatura posiada Aftertouch, klawiatura jest dynamiczna, natomiast nie jest to klawiatura ważona. Wygląda na ważoną, bo te boki są wypełnione, ale klawiaturą ważoną nie jest. A więc jeśli myślałeś, że ktoś w końcu zrobił ponownie, tak jak Roland kiedyś w modelu RD64, klawiaturę ważoną, no to jeszcze nikt na to nie wpadł. Ale ta klawiatura pozwala grać nam i tymi jasnymi partiami ciemnymi bez problemu. Mamy kilka krzywych, czyli czułości na dynamikę. Tak więc nie ma problemu absolutnie z tym, chociaż wiadomo, że to nie jest klawiatura dla pianistów. Ale to nie jest z założenia klawiatura dla pianistów, tylko to jest model typowo dla tych, którzy chcą komponować różne gatunki muzyczne.
Większość instrumentów perkusyjnych jest programowana na 16 padów. Mamy 8. No właśnie, kiedy chcę przejść o kolejne pady, klikam pad B i mogę sobie nagrywać poszczególne partie. A jeśli ktoś lubi grać perkusją na klawiszach, to oczywiście również ma taką możliwość. No i teraz arcyciekawa rzecz. Kiedy kliknę sobie DAW, to mogę wybrać różne programy typu DAW. Ja akurat mam Cubase'a, więc właśnie tak jest sterownik skonfigurowany. Co mogę zrobić? Zobaczcie, mogę sobie sterować głośnością. Tu automatycznie leci panorama. Oczywiście te funkcje możemy sobie zmienić, ale to jest taki standard, który możemy zrobić. Mogę jeszcze odtworzyć i zapisać sobie chociażby automatyzację. A więc zobaczcie, wklikam sobie nagrywanie automatyzacji. I automatyzacja już się zapisała. No właśnie, tak to działa. Spróbujmy coś nagrać. To będzie szybkie nagranie. Jeśli mam punkt lub ustawiony, no to szybko mogę zapętlać daną partię. No to co? Popatrzcie, poruszam się przyciskami lewo, prawo. To jest naprawdę dobra rzecz. No i co możemy zrobić? Popatrzcie, tu przyciskiem dużym ja jestem w stanie się po prostu przesuwać po kanałach. To jest również bardzo istotne. Mam również aż 4 banki moich ustawień, moich kanałów, a więc mogę się poruszać po całym banku. 1., 2., 3. i 4. To daje dość ogromne pole manewru, jeśli chodzi o ustawienie głośności. Lecimy. Dobre jest to, że mogę się przesuwać po eventach, no ale dobrze, mogę nawet kliknąć sobie o tak, pyk i mam już bas. Nagrajmy. Ok, mam nagrane. No to co? Zobaczcie. Pyk, pyk. Odpalimy sobie jakiś wirtualny instrument. Ja tu z mojej biblioteki uruchommy sobie może. Co ja tutaj mam ciekawego? Omni? Z Omni weźmiemy sobie może jakiegoś słeczka. No i właśnie to, co jest ciekawe, że ja od razu mogę sobie ściszyć instrument. Nie muszę klikać tam. Zobaczmy, co mogę nagrać. Myślę, że to będzie dobre. No właśnie, lecimy dalej. Mam fortepian. Nie będę go nagrywał, niech to sobie leci w pętli. Coś sobie dogramy. I tak sobie można tworzyć w nieskończoność. Naprawdę bardzo przyjemna klawiatura. Mały ekran LCD jest tutaj naprawdę dobrze widoczny. Jest malutki, ale nie o to chodzi w klawiaturach, aby w tym wypadku nie wiadomo co miało nam tutaj pokazywać, wyświetlać. Wyświetla to, co ma być potrzebne i to jest fajne. Natomiast przyciski, które znajdziemy po lewej stronie, one bardzo są podobne.
Znaczy, no bo ciężko zrobić inaczej przycisk, ale bardzo są podobne do tego z klawiatury z Native Instruments. I to jest zagadka i przez to sterownik wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. W zasadzie podobieństw jest więcej, bo klawiatury Rolanda również są podobne, no ale słuchajcie, no chyba nie da się zrobić kontrolera, który byłby tak kompaktowy, miał 8, w zasadzie 9 suwaków po lewej stronie. To jest wszystko tak zminiaturyzowane, że aż dziw, że to się wszystko tutaj zmieściło na tym panelu. Mamy również arpeggiator, mamy również skalę oraz powtarzanie nut. I co ciekawe, MIDI out również tutaj się znajduje, więc mamy USB i wejście na kontroler nożny. Na pokładzie właśnie znalazł się arpeggiator. Posłuchajcie, jak brzmi. Ale sam arpeggiator ma wiele trybów. Zobaczcie, jeśli go uruchomimy w trybie setup, to mogę nawet użyć akordów. Trzeba go jeszcze włączyć. On. Ale co definiuje, że on tak nam gra? Zobaczcie. Na klawiaturze mam rozdzielczość arpeggiatora. Ale oczywiście to jeszcze nie wszystko. Dlaczego zagrał arpeggiator na padach? Bo tutaj mamy funkcję Note Repeat i ona dotyczy właśnie tych padów. Zobaczcie, teraz ich nie mam. Czyli mogę grać sobie tutaj melodię. Albo sprawić, żeby na padach nie był uruchamiany arpeggiator. To jest również bardzo przydatne. Myślę, że to nie wybrzmiało. Funkcja DAW i funkcja MIDI to dwie niezależne rzeczy. Funkcją DAW sterujemy sobie naszym mikserem, naszym transportem, natomiast przez MIDI możemy sterować zaprogramowanym przez nas instrumentem wirtualnym i to jest cenne, bo możemy się właśnie przełączać. DAW, MIDI, no i oczywiście nasz kursor. Natomiast to, co jest istotne jeszcze, to to, że wszystko możemy programować i ustawiać sobie przy pomocy naszego ekranu, ale również jest to możliwe dzięki dołączonemu edytorowi, a więc możemy sobie programować nasz kontroler jak nam się podoba i mamy na to właśnie te 4 banki, którymi się możemy przełączać. Czy coś tutaj przeszkadza? Myślę, że nie, ale czas na pewne podsumowanie. Klawiatura Nuxa daje nam nieprzyzwoicie dużo. Co mam na myśli? Pady, 9 suwaków, to wszystko jest. Ja wiem, że w każdej klawiaturze to jest, ale w takim kompaktowym wymiarze to naprawdę jest bardzo, ale to bardzo fajna sprawa. Natomiast producent dodaje nam Cubase'a LE i to jest fajne, na starcie jesteśmy w stanie już nagrywać. Natomiast nie mamy dodatkowych brzmień. Wiem, że tutaj klawiatury Native, Arturia są klawiaturami, które dostarczają brzmienia, ale może być tak, że nie potrzebujesz dodatkowych brzmień, bo ostatnio trend jest taki, że pozbywamy się chociażby klasycznego MIDI, a to zaczyna być troszeczkę kłopotliwe, bo być może chciałbyś takim instrumentem sterować chociażby Hammondem ze swojego Norda, czy też inną aplikacją. W tym przypadku jesteś w stanie zrobić naprawdę dużo, dlatego że ten instrument ma wyjście MIDI, a więc może być to sterownik, który doskonale sprawdzi się jako chociażby mysza do Maca Studio, który możesz mieć przenośny, czy też innego komputera, a może być również sterownikiem na zasadzie góra, właśnie Nux, na dole coś innego, a potem do hotelu zabierasz sobie klawiaturę, bo jest mała, kompaktowa. Możesz jeszcze coś przegrać, możesz coś na szybko zrobić. To są naprawdę cenne rzeczy. A dynamiczne pady to coś, co na pewno się przyda do wyzwalania jakichś efektów specjalnych. To jest naprawdę fajna rzecz. Natomiast jeśli masz brzmienia, potrzebujesz klawiatury, no to jak najbardziej sytuacja otwarta. Jedynym konkurentem dla tej klawiatury to jest Icon chyba, który posiada również bardzo podobną funkcjonalność. Chyba wzorowano się na tym instrumencie, no ale dodano tutaj znacznie więcej. Nux to już nie chiński producent tanich rzeczy niskojakościowych, to są naprawdę solidne produkty. Zobaczcie, że ta klawiatura, tutaj nic się z tym absolutnie nie ma prawa stać. Jest to
przykręcone na bocznych śrubach. To taki solidny topór wojenny, który będzie służył przez długie, długie lata. Klawiatura syntezatorowa Nux NTK61 z Aftertouch, z padami, ze sterowaniem, automatyką oraz mikserem. Doskonałe narzędzie dla tych, którzy potrzebują klawiatury do studia oraz na scenę. To byłoby na tyle. Na razie, pozdrawiam, cześć.